Cześć wszystkim. Przyznam szczerze, że trochę obawiam się tego dzisiejszego wideo, ponieważ chcę w tym wideo odpowiedzieć na bardzo trudne pytanie zadane przez jednego z widzów, notabene gracza stanu 430, który zadał pytanie, czym się różni statystyka ataku od statystyki amplification ataku, czyli mnożnika ataku. Nie jest to łatwy temat, ale kiedyś chyba Albert Einstein powiedział, że jeżeli nie jesteś w stanie czegoś wytłumaczyć, to znaczy, że tego nie rozumiesz. Więc ja chciałbym poświęcić chwilę i spróbować Wam wytłumaczyć, na czym polega różnica między amplification a statystyką ataku lub obrony. Jeżeli będziecie przeglądać raporty, obojętnie, to będziecie mieli oczywiście żołnierzy i statystykę, jakie są proporcje, jaka moc, ile rannych, ile przeżyło, ile ran wy zadaliście. Będziecie mieli statystykę później w formie tabelki procentowej z porównaniem, kto gdzie przeważał, gdzie u kogo był lepszy tempest, u kogo był lepszy samochód, albo samolot, albo coś jeszcze. Później mamy oczywiście wykres kołowy, później oczywiście mamy wykres kołowy jeden, później drugi i na samym końcu, tutaj jeszcze możemy w to wejść na chwilkę i wtedy będziecie mieli informacje tutaj, jakie oddziały brały udział w walce, jakie Tempest Arms, jakie zwierzaki posiadali liderzy oraz jakie mieli samoloty czy behemoty. Oraz oczywiście jedna z ciekawszych rzeczy, taka trudniejsza do wyjęcia przed raportem, czyli jakie liderzy posiadają kamyki. Jak to już sobie wszystko przestudiujemy i zjedziemy jeszcze troszeczkę niżej, to mamy kolejny wykres i jeżeli tu klikniemy w szczegóły, to będziemy mieli zaawansowane statystyki i tutaj uwaga, po pierwsze ogólne, po drugie dla piechoty, dla jeźdźców oraz dla łowców i pozostałe. I teraz co nas tutaj tak naprawdę interesuje? Mamy statystykę, proszę bardzo, tutaj weźmy sobie za przykład piechotę. Mamy statystykę, jeden i drugi lider ma ponad 7,5% statystyki ataku piechoty. Oprócz tego obydwaj liderzy mają powyżej 120% statystyki amplification. Co ten amplification nam mówi? Pomijając całe zawiłości obliczenia, całą tą matematykę i wzory, można skrócić słowo amplification do wyjaśnienia mnożnik i spróbować procent statystyki ataku, procent statystyki obrony pomnożyć przez procent ze statystyki amplification. I wtedy wyjdzie nam tak naprawdę taki realny poziom statystyk tego lidera rajdu. To znaczy, gdyby ten poziom amplification był na poziomie 100%, to znaczy, że powiedzmy lider Slater, mając statystykę ataku 7570%, to tak jakby można powiedzieć, że ten procent wynikający z amplification, gdyby tutaj zamiast 126 było 100, dodałoby nam drugi raz tą wartość 7570. Jako że lider Slater ma tego wzmocnienia mnożnika amplification, jak zwał tak zwał, 126%, to znaczy, że do podstawowej bazowej statystyki ataku 7570 dodajemy to, co wyjdzie nam z mnożenia 7570 razy 126%. Czyli w dużym uproszczeniu dodajemy 9538 i w ten sposób należałoby to czytać. Więc odpowiadając na pytanie, czy statystyka ataku, czy statystyka obrony, na przykład w kamykach, w sprzęcie burzy, w jednostkach przemiany materii, w jednostkach przemiany energii jest ważniejsza, no to obecnie im mocniejsza statystyka podstawowa, czyli im lepsi bohaterowie i wyżej zrobione konto, lepiej ulepszone
behemoty, formacja powietrzna i wszystko, co wpływa na podstawową, bazową statystykę, tym ważniejsza jest statystyka mnożnika, czyli ten amplification. To od Was, gracze, zależy, czy w swoim sprzęcie burzy lepiej byłoby, abyście trzymali rzeczy ze statystyką podstawową, czy już szukali sprzętu burzy ze statystyką z mnożnikiem. Im wyższa statystyka bazowa, tym wzmocnienie wynikające z mnożnika, z tego amplification, jest większe. Jest większe wykładniczo, więc przepaść między zwykłymi graczami a tymi bardzo silnymi będzie się pogłębiać. Mam nadzieję, że nic nie zagmatwałem i troszkę wyjaśniłem, jak na to patrzeć i pomogę Wam wybrać, na jakie statystyki powinniście zwracać uwagę, rozwijając swoje konto. Na dzisiaj to tyle i do zobaczenia.